Gdyby seria Children of the Corn, czyli Dzieci Kukurydzy, nigdy nie powstały, ja bym raczej nie płakał, bo obejrzałem wszystkie w momencie nagrywania tego materiału 11 części i rzeczywiście nie jest to świetna sprawa, ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj będzie o tym, jak ta seria powstawała w ogóle, skąd pomysł, dlaczego powstało aż tyle części, skoro one nie są tak rewelacyjne i co na to wszystko Stephen King, na podstawie którego opowiadania, krótkiego opowiadania, jak to ładnie jest napisane, to wszystko rzeczywiście powstało, ponieważ, no tak, jak najbardziej, lata 70., 80. to były czasy, kiedy Stephen King po prostu szalał, jeżeli chodzi o swoje adaptacje, mnóstwo rzeczywiście tego się działo, no więc oczywiście Dzieci Kukurydzy nie mogły pozostać gdzieś tam w lesie, więc trzeba było rzeczywiście to wszystko stworzyć. Film, który miał być czymś pięknym, czymś wielkim rzeczywiście, bo tutaj oczywiście mam ciekawostki z IMDb, tym się będę jak najbardziej posiłkował, ale problem był taki, ponieważ film na początek budżetu miał 1,3 milionów, czyli milion 300 tysięcy dolarów. I ktoś by mógł powiedzieć, ale to rzeczywiście całkiem mało. No nie, spokojnie, to są lata 80., początek lat 80., więc to jest rzeczywiście całkiem fajnie. I te pieniądze były zainwestowane w to, ażeby stworzyć tego, który chodzi poza rzędami. He who walks behind the rose. Tak rzeczywiście jest on opisany, tak jest rzeczywiście nazwany. I zapytany koordynator efektów specjalnych Wayne Beauchamp, on był odpowiedzialny za to, ujawnił, że udało się to, jak w ogóle powstał ten może nie tyle sam stwór, sam potwór, ale w pierwszej części jest ten efekt kopania, kiedy tak rzeczywiście on jedzie, biegnie, zmierza do nas i stwierdził, że udało się to dzięki specjalnemu urządzeniu nazwanemu żółwiem. I uwaga, jest to taszkowe wiadro odwrócone do góry nogami z dodatkowymi kołami. Więc pomysłowość oczywiście nie zna granic. Urządzenie zostało umieszczone na szynach w rowie, przymocowane do układu kół pasowych połączonych z ciągnikiem, a następnie przykryte plandeką z warstwą ziemi i wermikulitu na wierzchu. Przepraszam bardzo, ale nie mam pojęcia, co to jest wermikulit, ale domyślam się, że jakiś rodzaj pewnie ziemi posypki. Ciągnik ciągnął do przodu, a żółw porusza się pod plandeką, tworząc kopiec ziemi, który przemieszczał się z jednego punktu do drugiego. Rów kończył się ostrym wzgórzem, co dawało złudzenie, że stworzenie pod spodem nurkowało głębiej w ziemi. Beauchamp dodał, że sam rów został wykopany przez lokalną grupę harcerzy, którzy byli zainteresowani nauką, jak powstają filmy i efekty specjalne. Na pewno zrobili to za darmo, a pewnie za jakąś tam koszulkę do filmu, bo oczywiście, że tak, jak najbardziej można. W ogóle sam stwór został w książce, tak, został opisany jako duży, zielony potwór z czerwonymi oczami. No i tyle. Rzeczywiście tutaj Stephen King się nie popisał specjalnie, nomen omen, no ale jakoś tak to trzeba było ograć, bo wiadomo, że scenariusz to wszystko musi być zrobione. I właśnie w tymże scenariuszu potwór miał się fizycznie pojawić i próbować ratować się przez zniszczenie systemu nawadniającego, tylko po to, by zapewnić sobie własną śmierć, przypadkowo pokrywając się gazem. Oczywiście mowa tutaj o zakończeniu filmu, bo jeżeli się nie spodziewałeś tego, będę zdradzał, co tam się wszystko w tym filmie dzieje. Jednak scenariusz nie zawierał opisu bestii, więc dyrektor artystyczny mógł wymyślić projekt, ale Fritz Kirsch zdecydował, że ponieważ budżet nie pozwala na stworzenie imponującego potwora, He Who Walks Behind the Rose zostanie przedstawiony jako nieziemska siła, która może wpłynąć na kukurydzę, wiatr, burzę i ziemię. I rzeczywiście on był już potem wygenerowany na komputerze. Jeżeli domyślasz się, a nawet jeżeli nie, jeżeli po prostu masz troszeczkę pomyślunku, to wiesz, jak na początku lat 80. wyglądały efekty komputerowo generowane, czyli CGI, no wyglądało źle albo bardzo źle. I rzeczywiście tutaj jest to słabe, naprawdę to jest rzeczywiście słabe, no ale cóż poradzić, prawdziwa oczywiście, przynajmniej tyle, że użyli prawdziwej kukurydzy w większości scen, tam gdzie oczywiście kogoś miało przysypać, no to użyto kukurydzy tak zwanej steropianowej, więc akurat tutaj nie było z tym najmniejszego problemu, no ale jakoś to się rzeczywiście stało, jakoś to się rzeczywiście udało. Czy film się udał, czy był przekonujący, to już musisz sprawdzić recenzję, bo rzeczywiście w recenzji dokładnie omawiam wszystko. Wszystkie filmy są omówione, więc naprawdę jest bardzo, bardzo ciekawy. Ale jeden z aktorów, który występował w tym filmie, John Franklin, w wywiadzie stwierdził, że lata po premierze filmu był z przyjaciółmi w restauracji, a kobieta siedząca przy stoliku obok rozpoznała go jako Izaaka. No i rzeczywiście odleciała. Izaak oczywiście, tak jak widzisz za mną, to jest ten demoniczny kaznodzieja. Krzyczała, wybiegła z budynku, po czym wróciła i kazała, żeby się stąd wynosili, żeby i poszli sobie do diabła i tak dalej, bo rzeczywiście to wyglądało grubo. No widać, na kimś to wrażenie zrobiło i rzeczywiście można było powiedzieć, ok, w porządku, jakoś dajemy
dajemy to radę, no bo czemu rzeczywiście nie. Kilka konceptów, mówiłem, budżet $1 300 000, więc można było sobie pozwolić na kilka rzeczy. Na przykład w filmie występuje Linda Hamilton, która chyba nie ma jakoś szczęścia do takich produkcji, no bo rzeczywiście czasami jej to wychodzi lepiej, jak przy okazji Terminatora, a czasami jej to wychodzi gorzej, jak w przypadku spotkania z dziećmi kukurydzy albo z pewną małpką. W każdym razie reżyser no wiedział, z jakimi aktorami ma do czynienia, bo nie czarujmy się, Linda Hamilton, mimo że jest cudowną aktorką kina akcji, może jej warsztat nie jest aż tak dobry. W każdym razie w scenie, w której Vicky śni, że ciało Josepha podnosi się, by ją złapać, chodzi oczywiście o to, że tam na ulicy, wypadek i tak dalej, Lindzie Hamilton powiedziano, że pod kocem znajduje się manekin, ponieważ tego dnia było bardzo gorąco, więc rzeczywiście no nie będą kładli dziecka przecież na rozgrzany asfalt, jeszcze przygrzewać kocem bez sensu, bo już nie ma co, ale jej przerażona reakcja, gdy Jonas Marlowe skacze na nią, jest więc autentyczna, ponieważ powiedzieli jej, że będzie manekin, a był prawdziwy dzieciak. Więc rzeczywiście to, co widzisz, to nie jest Linda grająca, tylko rzeczywiście Linda zaskoczona. I to bardzo często jest przez reżyserów w ten sposób stosowane, chociażby Hans Gruber w Szklanej Pułapce numer 1, gdzie rzeczywiście jest tam już zrzucony z tego budynku. Też jak najbardziej John McTiernan powiedział Alanowi Rickmanowi, stary, na 3 startujemy, 1, 2 i puścił go na 2, więc to też jest zaskoczenie. A rzeczywiście Alan Rickman to jak najbardziej bardzo zawodowa osoba. $1 300 000. Pewnie dzisiaj, gdyby uwzględnić inflację, jest to no, kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt milionów dolarów, więc rzeczywiście dosyć poważnie, ale mimo to pewne rzeczy musiały być zrobione. Czemu? Mimo to, zaraz ci opowiem, ale kilka scen pominięto lub zmieniono. W ogóle stwierdzono, że no nie możemy tego zrobić. A czemu? Bo oczywiście wszystkiemu winien jest Stephen King. O nim powiem oczywiście za chwilę. Ale natomiast teraz powiem, że jeżeli lubisz takie ciekawostki, to daj suba i włącz dzwonek z opcją wszystko, bo rzeczywiście takowych materiałów na kanale jest dosyć sporo. Na przykład pani Deal pierwotnie znalazła pan Deal pod maską znalazł ciężarówki odciętą głowę swojego psa, zamiast zakrwawiony tylko i wyłącznie bandany, a scena nastąpiła po śmierci, kiedy Bart i Vicky wracają na stację benzynową tylko po to, by odkryć, że jest ona zasypana kukurydzą, a ciało pana Deala ukryte jest po jego ciężarówką, pokryte kukurydzą i trzymające kolejny kukurydziany krucyfiks nigdy nie została nakręcona z powodu niskiego budżetu. Więc rzeczywiście wiele tych rzeczy wycięto, ale możesz pomyśleć, ale zaraz skrót, mówiłeś, że było $1 300 000, więc o co chodzi, jak mały budżet? No właśnie, tutaj to wszystko wkracza Stephen King, jak już mówiłem wcześniej, na podstawie jego opowiadania jest ten film, ten cykl właściwie nakręcony i problem był jeden. Budżet filmu pierwotnie wynosił $1 300 000 według reżysera Fritza Kirscha. O nim już mówiłem oczywiście wcześniej. Ale krótko przed rozpoczęciem zdjęć Stephen King zażądał większej kwoty z góry lub nie pozwoli studiu użyć swojego nazwiska w materiałach marketingowych, więc byli zmuszeni zapłacić Kingowi dodatkowo $500 000. Zmniejszając tym samym budżet do zaledwie $800 000. No nie muszę ci mówić, że kiedy masz już film, tak, kiedy masz już scenariusz, kiedy masz już powiedzmy ekipę, kiedy masz już aktorów, wszyscy mają już podpisane kontrakty, no nie możesz nic wymyśleć, tak? Nie możesz za bardzo, więc co można zrobić? Powiedzmy, musimy jeszcze, zbudować scenografię do tej i innej sceny. Nie robimy tego, obcinamy koszty. Dodatkowo musimy jedną czy drugą scenę nakręcić, to zajmie na przykład 2-3 dni. Ciach, nie robimy tego, bo to akurat rzeczywiście będzie tyle kosztowało i tak dalej. Mamy wyobrażenie, że nasz potwór, czyli w tym momencie he who walks behind the rose, czyli ten, który chodzi za łanami, będzie wyglądał tak, a nie inaczej. Zmieniamy, ponieważ nie mamy pieniędzy w budżecie na to, żeby goście od efektów specjalnych siedzieli tygodniami i powiedzmy to tworzyli. Zrobimy jakoś coś, wymyślimy coś, co można zrobić w ciągu, zamiast powiedzmy w ciągu miesiąca, to można zrobić w ciągu tygodnia albo 2 tygodni i tak dalej, i tak dalej. Bo te 500 000 rzeczywiście King sobie zażyczył. Ostatecznie doprowadziło to do zmiany lub całkowitego usunięcia wielu scen, ponieważ ekipa nie miała już pieniędzy, aby za nie zapłacić. Kirsch uważał, że był to sposób Kinga na zemstę za odrzucenie jego scenariusza, co miało się na nim zemścić, ponieważ film stał się jednym z najbardziej dochodowych filmów opartych na jego twórczości. Taka była sytuacja rzeczywiście, że na początku Stephen King na podstawie swojego opowiadania napisał scenariusz. Studio bo tam gdzieś zaakceptowało, ale właśnie Kirsch powiedział, że nie jest to rzeczywiście dobry scenariusz, nie jest to świetna sprawa. Spokojnie, Stephen King za wiele lat powróci do tej serii jako scenarzysta.
No i tutaj się najprawdopodobniej o to wszystko rozchodziło, ale jest też jeszcze drugie dno. Lata później po dowiedzeniu się o niesławnym uzależnieniu Kinga od narkotyków, z którym zmagał się przez większość lat 80., Kirsch stwierdził, że najprawdopodobniej King po prostu chciał więcej pieniędzy, żeby po prostu sobie tam kupić jakiegoś rodzaju używki. Akurat, żeby można było to wszystko sfinalizować, opłacić. I dodatkowo jeszcze początkowo Rachel była milcząca, jej kwestię pierwotnie wypowiadała tajemnicza dziewczyna w kapturze. Postanowił zaoszczędzić pieniądze w obsadzie i połączyć dwie postacie w jedno. To akurat nie jest niczym niespotykanym, tym bardziej mówiłem Ci już wiele razy. To dzisiejszy materiał sponsoruje słowo budżet, albo może Stephen King. Więc jakoś tak się stało, ale właśnie dzięki temu, że ten film musiał powstać tak tanio, zresztą to jest tak naprawdę clue produkcji lat 80., że gdzieś tam pieniędzy na coś brakowało, ktoś tam się wycofał i w ogóle, więc trzeba było wymyśleć, jakoś super te świetne efekty specjalne wykombinować. Ten film zarobił mnóstwo pieniędzy, bo przy budżecie, jak już mówiłem wcześniej, 800 tysięcy dolarów, zarobił ponad 14,5 miliona dolarów. Więc rzeczywiście bardzo dużo, a wystarczyłoby na przykład, żeby Stephen King powiedział: dobra, słuchajcie, ja nie chcę tych 500 tysięcy, ja pójdę na procent. To jest bardzo często stosowane w Hollywood, nie tylko teraz, ale wtedy również to już było stosowane. Może by mu się to opłaciło jeszcze bardziej. Jack Nicholson przecież przy okazji Jokera w Batmanie poszedł na procent i w ten sposób zarobił 50 milionów dolarów. Można? Jak najbardziej można. I tak to się stało, że ten film zarobił. A dobrze wiesz, że w Hollywood, kiedy film zarabia pieniądzury, no to tak, cytując, albo tam gdzieś powiedzmy parafrazując Wąskiego i Siarę, nie można urywać kurze złotych jaj, więc trzeba po prostu kręcić dalej. Więc skoro jedynkę dostaliśmy, zarobiła więcej niż 14, prawie 15 razy tyle, ile ten film kosztował, no to wiadomo, że trzeba rzeczywiście kręcić drugą część. Więc co mówią? No dobra, no co, kręcimy? Pewnie tak, robimy dwójkę. Druga część powstała bardzo szybko, naprawdę bardzo szybko, bo zaledwie 8 lat po premierze, więc no oczywiście, że jak najbardziej śmieję się z tego, ale coś tutaj się wydarzyło. Wiadomo, że były problemy z prawami autorskimi, no bo skoro rzeczywiście można coś zrobić, można gdzieś zarobić, no to jak najbardziej śmigamy, będziemy w tej kwestii działać. Aczkolwiek 8 lat, no to po prostu jest cała dekada. No w tym czasie pewnie Freddy Krueger czy tam Jason już dostali po 4-5 filmów, a tutaj akurat było rzeczywiście, trzeba było poczekać. Ale jest to ostatnia kontynuacja, pierwsza i ostatnia zarazem, która trafiła do kin, gdyż kolejny film był od razu przeznaczony na wideo, więc jak najbardziej, no chyba za długo czekali, ale czemu mówiłem, że były problemy z prawami autorskimi? Ponieważ były dyrektor New World Larry Coppin nabył prawa do filmowania i szybko założył Transatlantic Entertainment z zamiarem wyprodukowania kontynuacji kilku filmów New World Pictures. Krótko mówiąc, New World Pictures, czyli firma, która posiadała prawa do m.in. Dzieci Kukurydzy, zbankrutowała. I pewnie zastanawiasz się, jak zbankrutowała, skoro za film dali 800 tysięcy dolarów, a zarobili na nim 15. No tak, że zrobili ten film powiedzmy zarobił, ale zrobili kilkanaście innych, tutaj zaraz podam Ci przykłady, które może niekoniecznie dużo zarobiły, albo gdzieś tam po prostu pieniądze, zarobki z tego były gdzieś tam roztrwonione. Początkowo myślano, ażeby zrobić oczywiście kontynuację filmów Hellraiser 3, Dzieci Kukurydzy 2, Wanted Dead or Alive 2, Angel 4, Crimes of Passion część 2, a z tych wszystkich powstało tylko i wyłącznie kontynuacja właśnie Hellraisera, kontynuacja Dzieci Kukurydzy i Avenging Angel. I to są produkcje, które gdzieś tam powstały, coś tam się zadziało. No ale jak wiemy, Avenging Angel, kojarzysz taką produkcję? Napisz mi w komentarzu, czy rzeczywiście jest to dobrze znana tobie produkcja. No i roztrwoniono to wszystko, no i jak łatwo się domyśleć, Larry Coppin stwierdził: dobra, robimy, lecimy, śmigamy. Akurat Dzieci Kukurydzy już były omówione, jak mówiłem wcześniej, tak samo Hellraiser. Zresztą przecież z Kenem Carpenterem, który w trzeciej części Hellraisera wcielał się w rolę Cameraheada. Przeprowadziłem wywiad, możesz go znaleźć na kanale, możesz sobie go odświeżyć, na końcu chyba goś tam, mam nadzieję, wrzucę. Ale tak to się rzeczywiście stało, bo skoro trzeba nakręcić, to kręcimy. No i tutaj czy było lepiej? Teoretycznie powinno być lepiej, tak? Budżet no niewiele większy, bo zaledwie 900 tysięcy dolarów, więc no nie jest dużo więcej, tam tylko 100 tysięcy. Dodatkowo materiał filmowy przedstawiającego He Who Walks Behind the Rose, tego, który chodzi za łanami, po prostu będę mówił o nim popcorniak.
biegnącego podziemią został wzięty z pierwszej części filmu. Potrzebowano czegoś, co uczyniłoby scenę pościgu odrobinę bardziej intensywną, no i stwierdzono, okej, no skoro to już mamy nakręcone, no to po co kręcić to drugi raz? Tym bardziej, że akurat prawa też nabyli do tej produkcji, a akurat jest często stosowane, że tak jest wykorzystywana. I to nie tylko pomiędzy filmami tej samej serii, ale też pomiędzy różnymi innymi filmami. Pamiętam w latach 80., kiedy na VHS-ie oglądałem różnego rodzaju produkcje, mówię, ale ja ten pościg samochodowy już widziałem. Potem się okazało, że to były filmy jednej wytwórni, a co z tego, że akurat tutaj się ścigała Cynthia Rothrock, tutaj się ścigał Billy Blanks, a tutaj na przykład Matthias Hues wspólnie z Roddym Piperem gdzieś tam coś robili. No to była akurat ta sama wytwórnia i można było sobie to pozwolić. No pewnie, że tak, jak najbardziej. Filmy, to się często też dzieje w Hollywood, a żeby zaoszczędzić, filmy Hellraiser 3, Piekło na ziemi i właśnie druga część Dzieci Kukurydzy były kręcone jeden po drugim z udziałem tej samej ekipy, ażeby zaoszczędzić pieniądze. Więc jak będziesz oglądać, tak sobie może z ciekawości stwierdzisz, zobaczę i będziesz, oprócz tego, że pojawią się powiedzmy te same nazwiska reżyserów, scenarzystów, dźwiękowców i tak dalej, jak zobaczysz aktorów na przykład drugoplanowych, a czasami nawet i pierwszoplanowych tych samych, no to będzie. Zresztą w wywiadzie Ken Carpenter mówił, że kiedy robił Hellraisera 3, miał propozycję również, ażeby właśnie wystąpić w Dzieciach Kukurydzy i w jeszcze jednej produkcji, o której w tym momencie zapomniałem, ale o tym wszystkim rzeczywiście mówi. A to jest akurat po co? No po to, żeby rzeczywiście to wszystko miało ręce i nogi, a przede wszystkim, żeby się spinało finansowo, bo tak to musiało być rzeczywiście. No co tu dużo mówić. Czy scenariusz był nakręcony taki jak... Inaczej. Czy scenariusz, który dostali twórcy, był nakręcony od A do Z? Oczywiście, że nie. W komentarzu na DVD David Price powiedział, że zakończenie, w którym Red Bear maluje kamień, zostało dodane w ostatniej chwili. Pierwotnie John Garrett dzwonił do swojego tabloidu, tam oczywiście chodzi o pewnego dziennikarza, który się pojawia, z budki telefonicznej przy drodze niedaleko pola kukurydzy, ale telefon został połknięty przez ziemię, oczywiście i przez popcorniarza, co go zabiło. Zrezygnowano z tego z powodu ograniczeń budżetowych. Więc tutaj widzisz, że rzeczywiście wiele się koncepcji zmieniało, wiele się koncepcji ścierało, ale tak to rzeczywiście jest często albo bardzo często, no pewnie, że tak. Zawiązane zostały nowe przyjaźnie, bo m.in. David Price, czyli rzeczywiście reżyser, poznał producenta Marka Jonesa na planie i panowie zostali dobrymi przyjaciółmi i szybko się dogadywali. Price wyprodukował reżyserski debiut Jonesa, czyli Leprechaun. Tak, jak najbardziej, z Warwickiem Davisem w roli tytułowej, a także m.in. Jennifer Aniston w jednej z głównych ról. I jak najbardziej seria Leprechaun również była już omawiana w cyklu Kultowe Horrory. W ogóle tu jest ponad chyba 200 odcinków, masakra, rzeczywiście bardzo dużo. Ale mimo to, że film powstał 8 lat później, no to doczekał się już miana kultowego horroru, bo to nie ma co mówić, że budżet był niewiele większy, bo z tamtego pierwsza część to 800 tysięcy, druga część to 900 tysięcy. Film zarobił niespełna 7 milionów dolarów. Dokładnie 6 milionów 980 tysięcy 986 dolarów. I to jest, pamiętaj, mowa tylko i wyłącznie o kinie. To, że na przykład teraz, 20-30 lat temu, po premierze tego filmu, on ciągle zarabia, to jest, cytując Kabaret, oczywista oczywistość. Bo wiadomo, że na przykład wydają cały czas te filmy na DVD, na Blu-rayu, trafiają one gdzieś na platformy streamingowe. Oglądamy to, no to cały czas tantiemy mają płacone. Wspomniano już wcześniej, Ken Carpenter mówi, że on do dzisiaj otrzymuje cały czas czeki z tantiemy, czeki za występ w filmie Hellraiser część 3, więc rzeczywiście to było dosyć ciekawe. No ale mimo to, okej, film robimy tak, jak najbardziej. Film zarobił. Domyślam się, że nie aż tyle, jak się studio spodziewało, no ale mimo wszystko zarobił dosyć ładnie, więc stwierdzono, no to trzecia część musi być. Dostanie ona tytuł Miejscowy Żniwiarz, tak, Urban Harvester, czy jakoś tak. No rzeczywiście na produkcję jest gorzej, ale słuchaj, nie jest źle, rzeczywiście nie jest źle, bo w pierwszej części występowała Linda Hamilton, a w trzeciej części pojawi się Charlize Theron. Stephen King w wywiadzie dla Deadline Hollywood News z 2016 roku powiedział dokładnie: mógłbym się obejść bez wszystkich kontynuacji Dzieci Kukurydzy. No coś rzeczywiście w tym jest, ale biorąc pod uwagę, że za kilka lat powróci i sam napisze scenariusz do jednej z kontynuacji, no to widać, że sobie sam zaprzeczał. Może akurat rzeczywiście tak jakoś wyszło. W każdym razie trzecia część powstała, zaraz powiem Ci czemu, bo to akurat jest... No nie jest niezwykłe, co Ci powiem, ale akurat studio bardzo często 1, 2, 3, 15 tak robi. W każdym razie w tym filmie debiutuje bardzo młodziutka Charlize Theron, późniejsza zdobywczyni Oscara. Jest tutaj statystką i poza tym, że kilka razy krzyknie, nic się nie pojawia.
No zdarza się, po prostu tak to było. Nie zawsze można było wystąpić tak jak Jamie Lee Curtis w Halloween. Pewnie, że tak, czy chociażby wspomniana Jennifer Aniston, albo Johnny Depp w Koszmarze z ulicy Wiązów. Zresztą też chyba w ogóle lubię horrory, bo poczyniłem kiedyś też taki materiał 10 gwiazd, które rozpoczynały swoją karierę w horrorach i tam tak, można się zdziwić na przykład w jakim horrorze rozpoczynał swoją przygodę Henry Cavill na przykład, późniejszy Superman. W każdym razie, rzeczywiście stwierdzono, robimy. Teraz za produkcję odpowiedzialne było studio Dimension Films. A czemu nakręcili ten film? Z jednego powodu. Tylko i wyłącznie z jednego powodu. Chciano zachować prawa do Dzieci Kukurydzy Stephena Kinga. Studio musiało wyprodukować nowy film co kilka lat, aby zachować prawa do filmowej adaptacji opowiadania. I tylko i wyłącznie o to chodziło. A biorąc pod uwagę, że my zrobimy ten film, tam damy za niego 500-600 milion i jeżeli wiemy, że powiedzmy w perspektywie 5 lat musimy nakręcić kolejną część, ale my w te 5 lat zarobimy ten milion, zarobimy nawet więcej, więc jak mówiłem wcześniej, oprócz tego, że sprzedają się nośniki fizyczne, no wtedy jeszcze nie było nośników cyfrowych, tak jak platformy streamingowe, no ale te kasety VHS się ciągle sprzedawały i rzeczywiście można było na tym zarobić, no inaczej by oczywiście tego nie robili. Wiadomo, że na podstawie jest to Stephena Kinga, teraz już się historia bardzo, bardzo rozmyła, ale również tam gdzieś powiedzmy Stephen King się pojawił na planie, więc stwierdzono, reżyser stwierdził, puścimy oczko do niego i w momencie, kiedy Ellie trzyma Biblię kukurydzianą, jeżeli znasz fabułę, to dokładnie wiesz, o co chodzi, a jeżeli nie, na końcu wrzucę linki do filmów, możesz sobie obejrzeć recenzję, jak to rzeczywiście wygląda. W każdym razie Ellie trzyma tą Biblię kukurydzianą i jest to książka Stephena Kinga, jest to Nocna Zmiana, po prostu zmieniono okładkę, a akurat potem przyszedł King, a my, proszę bardzo, o, jak ładnie, rzeczywiście. Było to coś fajnego. No, dla nas to niespecjalnie robi różnicę, ale akurat dla Kinga to pewnie tam gdzieś połechtało jego próżność. Pewnie, że tak. I był to ostatni sequel tak zwany, czyli kontynuacja w serii aż do wydania Dzieci Kukurydzy, czyli Children of the Corn 6, Isaac Returns w 1999 roku, który miałby jakikolwiek związek z poprzednimi filmami. Późniejsze kontynuacje Dzieci Kukurydzy, które pojawią się po tym filmie, były niezależne i zawierało jedynie drobne odniesienia do pierwszego filmu, więc tak naprawdę stwierdzono, nie będziemy kontynuować fabuły, pójdziemy w zupełnie innym kierunku. Czasami się to sprawdza, często nie. Jeżeli na przykład sobie przypomnisz Halloween część 3, Season of the Witch, tam akurat w ogóle Michaela Myersa poza jedną reklamą, poza zwiastunem w telewizji w ogóle go nie ma, ale rzeczywiście gdzieś to ktoś stwierdził, będzie fajnie, będzie super. No nie będzie super, bo to już nie mogło być. Jak już mówiłem wcześniej, ten film już nie trafił do kin, trafił bezpośrednio na kasety wideo. Drogi widzu, droga widzko, jeżeli nie wiesz czym jest wideo, czyli VHS, Video Home System, to pewnie musisz sobie znaleźć jeden z odcinków na żywo, kiedy to m.in. z Szymonem z kanału Język Filmu omawiamy, czym było wideo, jaka była rozdzielczość, dostępność, czemu i tak dalej, bo to rzeczywiście temat jest temat dosyć powszechny. Ale łatwo pomyśleć, że gdyby film trzecia część nie zarobiła, nie sprzedała się na wideo w wystarczającej liczbie kopii, no to Dimension Film nie powiedziałby, zależy nam ciągle na tych prawach, robimy kolejną część. No więc kolejna część powstała? Oczywiście, że tak. Jak najbardziej powstała kolejna część Dzieci Kukurydzy Nomen Omen 4, w którym fabuła schodzi na drugi plan, w którym efekty specjalne schodzą na drugi plan. No ogólnie film Dzieci Kukurydzy 4 tak, schodzi całkowicie na boczny tor. Czwarta część to kolejny debiut, a właściwie początek kariery Naomi Watts tym razem. Ona akurat występuje w czwartej części. Budżet pewnie był niewielki, ale Naomi Watts zarobiła zaledwie, albo aż, no to musisz sobie już sama się zastanowić, zarobiła $5000 za swoją pracę nad tym filmem. W sumie, jeżeli popatrzymy, ile teraz zarabiają aktorzy, no to jest, można powiedzieć, nic. Ale jeżeli weźmiesz pod uwagę, że jest to horror, no wtedy nawet nie A-klasowy, może nie nawet B, umówmy się, horror C-klasowy, wiesz, gdzieś tam powiedzmy jakaś Unia Tarnów z Resowią sobie gdzieś tam może grają w trzeciej klasie, w trzeciej lidze, no to jest takiego rodzaju produkcja, przynajmniej takiego rodzaju produkcja była. Więc $5000 za, umówmy się, za 20 dni pracy, nawet dzisiaj, wydaje mi się, że to jest akurat całkowicie sensowna wypłata. Jak już mówiłem wcześniej, jest to pierwsza kontynuacja Dzieci Kukurydzy, która jest samodzielnym filmem, a nie bezpośrednią kontynuacją
tego, co działo się wcześniej. No i rzeczywiście akurat tutaj odjechali, naprawdę odjechali całkowicie w kosmos, bo nie wygląda to za dobrze. No zdarza się po prostu, oczywiście, że się zdarza. Również zdarza się to, że ja obejrzałem te wszystkie filmy. Jeżeli ty masz ochotę obejrzeć, w opisie, także w przypiętym komentarzu wrzucę link do tych filmów na Amazonie. Możesz sobie obejrzeć albo kupić. Jakoś tak rzeczywiście sprawdzić, czy to po wielu latach ma ręce i nogi, czy ta produkcja jest dobra, sensowna, ciekawa, czy rzeczywiście tylko i wyłącznie była zrobiona po to, żeby Dimension Film zachowało prawo, a dobra, wydamy bardzo mało, użyjemy trochę scen z poprzednich filmów, może niekoniecznie będziemy mieć scenariusz, bo bardzo często jest tak, pamiętam jeden z filmów, kiedy omawiałem, chyba to też była gdzieś tam w okolicy 8 czy tam 9 części filmu Master of Puppets, Puppet Master, gdzie na potrzeby filmu nakręcili bodajże 20 minut nowego materiału, a reszta to było wycięcie z poprzednich produkcji. No więc rzeczywiście czasami to się zdarza. Takie życie po prostu. W każdym razie film zarobił, studio stwierdziło, robimy kolejne części i niestety zmartwię się. Rzeczywiście bardzo się zmartwię, ale oprócz tego, że przy kolejnych 2-3 produkcjach będzie informacja o tym, że pojawiła się taka, a nie inna obecnie gwiazda, że film zarobił tyle, bardzo mało na ten temat wiadomo, ponieważ czy to IMDb, czy to Wikipedia, czy różnego rodzaju inne źródła nie podają, ponieważ sami twórcy stwierdzili, dobra, zróbmy ten film, odhaczmy go i dziękuję bardzo, a może niekoniecznie mamy ochotę mieć go w swoim CV. W wywiadzie dla Deadline Hollywood News Stephen King, wiesz co mówiłem, że jak najbardziej mógłby się bez tego obejść i chyba nie on jedyny rzeczywiście, bo w tym filmie występuje młodziutka Eva Mendes. No ja wiem, że oczywiście teraz tak niespecjalnie oglądamy ją w filmach, bo ona akurat poświęciła się już bardziej rodzinie, to akurat jej mąż Ryan Gosling zajmuje się, czy tam partner, zajmuje się graniem w filmach, aczkolwiek w tym filmie występuje w roli Keir i jest to jej pierwsza rola, to jest jej debiut i po tym, kiedy obejrzała siebie na wideo, jakby to powiedział pewien kabaret, tak bardzo się jej nie podobała jej rola, że zatrudniła sobie trenera aktorstwa, bo rzeczywiście stwierdziła, że jest beznadziejna. Kiedyś w wywiadzie dla Toronto Sun, czyli kanadyjskiej gazety, powiedziała, kiedy zobaczyłam siebie i zobaczyłam, jak bardzo byłam zła w tym filmie, czułam się zawstydzona. Tak, jak najbardziej. Tutaj jest akurat dalej, with that movie obviously you could go on to do much, but I thought. Z tym filmem również myślała, że może coś się więcej wydarzy, ale stwierdziła, jeżeli będę tak zła jak w tym filmie, to nigdy nic dobrego, nigdy nic ciekawego rzeczywiście dla mnie się nie wydarzy. No i chyba to był rzeczywiście punkt zwrotny w jej karierze. Aczkolwiek wydaje mi się, że zatrudnienie nauczyciela aktorstwa powinno się stać wcześniej, a nie później. No ale to już jest inszość, jak mawia po raz wtóry powiem kabaret neonówka. Alexis Arquette, który pojawia się w tym filmie, również w tym samym roku wystąpił w filmie Bride of Chucky, narzeczona Chuckiego, o pewnej innej laleczce, aczkolwiek to było już troszeczkę bardziej znana produkcja, bardziej przynajmniej rozpoznawalna. Ja powiem w ten sposób, że na potrzeby cyklu kultowe horrory widzowie wybierają mi to, co mam oglądać, to, co mam rzeczywiście gdzieś tam w tym momencie omówić i wiele z filmów, które mi wybieracie, nie widziałem wcześniej. Tak samo było akurat, jeżeli chodzi o Dzieci Kukurydzy, że ja w ogóle nie kojarzyłem tej serii. Inaczej, kojarzyłem, że ona istnieje, widziałem po sobie, kogo to jest nakręcone, wiedziałem, o co chodzi, ale nie kojarzyłem, żebym jakiś z tych filmów widział. I tak jest właśnie bardzo często, że rzeczony właśnie Władca Marionetek. Pamiętałem, że gdzieś tam coś tam dzwoniło, ale nie wiedziałem, o co chodzi. Kiedy obejrzałem pierwszą część, mówię, ja już tą kojarzę część pierwszą, ale tylko i wyłącznie pierwszą część. Jeżeli chodzi o Dzieci Kukurydzy, obejrzałem to od nowa i czasami jest tak, że oglądam, jak w przypadku wczesnych filmów Dario Argento i mówię, kurczę, to tak można? Można tak świetne, tak cudowne produkcje zrobić? Można, jak najbardziej. Ale czasami dostajemy takie produkcje jak Dzieci Kukurydzy i ja się zastanawiam, dlaczego? Dlaczego wy mnie tak nie lubicie? Dlaczego? Co ja zrobiłem? I wtedy właśnie powstają takie produkcje jak między innymi Bluzgane recenzje. No, na potrzeby tego akurat cyklu jedna bluzgana recenzja była zrobiona, gdzie po prostu konkretnie, jak się można domyśleć, bluzgam do tych filmach. W każdym razie, 5. część zrobiła swoje, pewnie, że tak. Stwierdzono, robimy Dzieci Kukurydzy 6, no bo rzeczywiście muszą być Dzieci Kukurydzy 6, no bo chcemy zrobić Dzieci Kukurydzy 6, no to kręcimy Dzieci Kukurydzy 6, pewnie, że tak.
Czemuż by nie? Bo możemy. Szósta część, czyli Dzieci Kukurydzy 666, Powrót Izaaka, to właśnie jest kontynuacja, ale jedynki. Całkowicie omijamy to, co było później, to, co było w drugiej części, czwartej i piątej części. I John Franklin powraca, oczywiście on wcielił się w rolę Izaaka, ale też jest on i Gary Bullock. I są to jedyni aktorzy, którzy w serii wystąpili w więcej niż jednym filmie. Do tej pory oczywiście. John Franklin, jak już mówiłem wcześniej, wcielił się w rolę Izaaka w pierwszym filmie, był to oczywiście też jego debiut, a Bullock pojawił się jako inna postać w filmie Dzieci Kukurydzy 5 Pola Terroru. Tam grał rolnika w jednej ze scen w barze. I tutaj stwierdzono, ok, te pozostałe kontynuacje były beznadziejne, my zrobimy coś nowego, coś fajnego. To akurat często jest stosowane. Między innymi ostatnia trylogia Halloween też stwierdzono, ok, usuwamy to, co było od drugiej części dalej i robimy od nowa. Czasami to się udaje, czasami się nie udaje. Jak w przypadku ostatniej piły mechanicznej, no ale to dokładnie wiesz, jak to może wyglądać. Jest to drugi film Nancy Allen związany ze Stephenem Kingiem. Pierwsza była oryginalna adaptacja filmowa Carrie z 1976 roku. Nancy Allen, jeżeli nie kojarzy, to chyba najbardziej znana jest z roli policjantki w filmie Robocop. Pewnie, że tak. Ona tam akurat partnerowała Murphy'emu. To jest w filmie chyba najbardziej rozpoznawalna rola, ale w tym filmie również się pojawia, więc kolejna gwiazda, można powiedzieć, odhaczona. No oczywiście, że tak. I ten film jest to pierwsza z kontynuacji od czasu filmu Dzieci Kukurydzy 3 Children of the Corn Urban Harvest, która faktycznie jest bezpośrednią kontynuacją pierwszego filmu. Kontynuacje, które pojawiły się przed tym filmem, były samodzielnymi filmami z zamkniętymi historiami. Więc jak najbardziej to, co mówiłem wcześniej, że akurat tak stwierdzono i tak miało być. Ale podobnie jak Piątek 13, Dzieci Kukurydzy to jedna z najdłużej trwających serii horrorów, w przeciwieństwie do Jasona Voorheesa, który jest obecny w każdym filmie Piątek 13 jako główny czarny charakter, co nie jest zgodne oczywiście. Ta ciekawostka z IMDb się nie zgadza, ponieważ w pierwszej części Piątku 13 nie jest on głównym czarnym charakterem, a jego matka. Co prawda Jason się pojawia na chwilkę, ale nie na długo. No ale akurat nie wszystko się musi zgadzać, po to jest taki Marcin Skruch, żeby to między innymi korygował. W filmach Dzieci Kukurydzy jest wiele różnych właśnie osób, które wcielają się w antagonistów. Rzeczywiście ta sama jest zasadność, ale akurat to niekoniecznie się wszystko zgadzało. W wywiadzie dla Deadline Hollywood News dokładnie wiesz, co Stephen King chciał powiedzieć i co mówił jak najbardziej. No ale tak stwierdzono, ten Stephen King w ogóle za każdym razem, domyślam się, że takie były wymogi praw autorskich, że za każdym razem, kiedy dostajemy film, to jest na podstawie krótkiego opowiadania Stephena Kinga. W jednej nawet z nich, która już tam powiedzmy część tak totalnie odjechała, jest nie to, że na podstawie, tylko inspirowane opowiadaniem Stephena Kinga Dzieci Kukurydzy, bo już tak bardzo odskoczyli, wiesz, już dawno minęli Pluton, już tam kierują się w stronę pasa Kuipera, że rzeczywiście no tam się nic niespecjalnie zgadzało, ale kiedy powrócił jak najbardziej Izaak, no to się zgadzało przynajmniej w ten sposób, że zgadzały się sprzedaż płyt DVD, sprzedaż, no już nie bardzo, kas VHS, bo to już były lata 90., no ale rzeczywiście coś tam wpadło do kasy, coś się rzeczywiście zarobiło. Więc 7. część się pojawiła. Pewnie, że tak. A w 7. części pojawi się kolejna gwiazda horrorów. 7. część Dzieci Kukurydzy to astronomiczny budżet. $2,5 miliona. Więc wow, po prostu coś pięknego. Rzeczywiście wielka kasa. Dostaniemy dobry film. Tak pomyślałaś? No niestety. Źle pomyślałaś. Niestety tu się akurat nie zgadzało, bo się nie mogło zgadzać. Początkowo miało to być tak zwany remake, czyli mieliśmy zacząć od nowa, tak, opowiedzieć całą historię od początku, no ale stwierdzono, że łatwiej będzie zrobić kontynuację, no bo to rzeczywiście wyjdzie taniej, nie trzeba będzie wymyślać specjalnie scenariusza, no wiadomo jak to jest, ale i gwiazdą, no, według mnie przynajmniej, w tym filmie jest Michael Ironside, aktor znany z bardzo wielu produkcji sci-fi i horrorów. Wystarczy wspomnieć Terminator, Ocalenie, tak? Terminator Salvation, wystarczy wspomnieć Starship Troopers, wystarczy wspomnieć, no, jak najbardziej Pamięć Absolutną Paula Verhoevena i tak dalej, i tak dalej. Nieśmiertelny, część druga, więc rzeczywiście aktor bardzo charakterystyczny, aktor występujący w wielu takowych produkcjach i cieszył się bardzo dużą popularnością na planie wśród ekipy pozostałych członków obsady. No, tak to rzeczywiście się stało, ponieważ oni byli wszyscy fanami tego, co on do tej pory stworzył. Taka rzecz się dzieje wbrew pozorom przy okazji takich produkcji jak Dzieci Kukurydzy
7, bo możesz się na przykład zastanawiać, ale co taki aktor, który występował w filmach z ekstraklasy, robi w takich produkcjach? No, czasami tak jest rzeczywiście, że popadają oni w niełaskę, gdzieś tam powiedzmy, okazuje się, że produkcje, które wybrali, nie są super świetne, a rachunki trzeba płacić. Więc bardzo często jest tak, że aktorzy właśnie jak Michael Ironside, Lance Henriksen, Eric Roberts, Danny Trejo gdzieś tam nagrywają filmy w Rumunii, w Serbii, w Bułgarii. Wesley Snipes w ostatnim czasie też jest świetnym przykładem tego. Steven Seagal to już w ogóle inna bajka, ponieważ oni mają propozycję. Oni na przykład, sprawdzam jakiś czas temu, Kane Hodder, który najbardziej chyba znany jest z tego, że występował jako Jason Voorhees, występuje w tym momencie w kilkunastu produkcjach miesięcznie. I tak się zastanawiam, ale jak to jest możliwe? Możliwe, bo się okazuje, że Kane Hodder, bo to akurat wiem od jego agenta, kasuje $10,000 za dzień zdjęciowy. Możesz sobie pomyśleć, ale to nie jest dużo przecież. Nie jest dużo. No tak, ale jeżeli sobie pomyślisz, że na przykład on wystąpi w 10 filmach rocznie, na przykład, i na planie każdego filmu, załóżmy, musi zostać 10 dni. Tak? Czyli za każdy film ma 100 000, razy 10 filmów ma $1 milion zarobionych. A przy okazji ten film nakręci w Kanadzie, ten na Białorusi, ten w Serbii, ten na Węgrzech i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście wszystko jest opłacone. Więc może to nie jest najlepszy sposób, ażeby wystąpić w klasowych produkcjach, ale jest to dobry sposób, żeby zarobić pieniądze, żeby zapłacić czynsz, wiesz. Nawet Michael Caine odbierał Oscara za występ w filmie Woody'ego Allena na planie filmu Szczęki 4 Zemsta. No bo rzeczywiście tak to jakoś wygląda. W każdym razie, gdyby 7 nie zarobiła, gdyby tak naprawdę film się nie okazał klapą wśród krytyków, którzy, powiedzmy tych dwóch, którzy obejrzeli, no bo wiadomo, że nie wszyscy się tym zachwycali, no to nie powstałaby 8 część. 8 część powstała jak najbardziej. A przy okazji 8 części Stephen King w wywiadzie dla Deadline Hollywood News, dobra, nie, no to żarcie robi niemało śmieszne. Dobra, lecimy z 8. 8 część filmu Dzieci Kukurydzy, Genesis, czyli Geneza, powstała bardzo szybko. Tak, jak najbardziej. I tutaj znowuż naprawdę nie wymyślili koła na nowo, bo tak samo jak na przykład przy okazji Hellraisera, jedna z produkcji, bodajże chyba 10. część została nakręcona od zera w 21 dni, więc wiesz, dzisiaj się okazało, że o kurczę, jak nie nakręcimy filmu w 22 dni, to stracimy prawa, więc rozpoczęto produkcję i tak samo było tutaj. Produkcja została przyspieszona przez Dimension Film, ponieważ studio było bliskie utraty praw do serii Dzieci Kukurydzy, a ostatni film Dzieci Kukurydzy, Objawienie, ukazał się około 10 lat przed tym filmem oczywiście, bo to jest mowa o części 8. Film telewizyjny z 2009 roku nie był brany pod uwagę, bo nie był on produkowany przez Dimension Film. Więc stwierdzono, ok, no to musimy szybko zrobić i ten film powstał bardzo, bardzo szybko. No i właśnie jeżeli możesz się domyśleć, no to tak, jak najbardziej film powstał bardzo szybko i taka sama właśnie rzeczywiście jest jakość tej produkcji. W ogóle zabawne jest, ponieważ na temat tego filmu bardzo niewiele mi się udało znaleźć. Chodzi o oczywiście 8 część. W każdym razie jest tak, Dzieci Kukurydzy, Children of the Corn, Genesis, czyli oczywiście geneza, jak to wszystko powstało. I jedną z informacji, którą mi się udało znaleźć na IMDb czy na Wikipedii, było, że ten film, czyli Dzieci, może powiedzieć po angielsku, Children of the Corn Genesis, nie ma nic wspólnego z zespołem założonym przez Phila Collinsa i Petera Gabriela, czyli zespołem Genesis. Więc wyobraź sobie, kiedy szukasz informacji na taki materiał, żeby powiedzieć tobie o tym, tak, rzeczywiście ten pracował tutaj w ten sposób, a efekty specjalne robiono tak, dostajesz tak słabą produkcję, że nawet nie ma o niej ciekawostki, a najważniejszą, największą informacją jest to, że ten film nie ma nic wspólnego z zespołem Genesis, no to po prostu jest nieporozumienie, bo mam tutaj 3 ciekawostki. Po pierwsze, produkcja została przyspieszona, o tym sobie już powiedziałem. Po drugie, w wywiadzie dla Deadline Hollywood News Stephen King powiedział. I trzecia jest to. Więc no, nie będę się rozwodził, nie będę mówił tobie, że jak to było pięknie na planie, jak to się super wszystko rzeczywiście potoczyło, co, gdzie, jak i kiedy. No nie, rzeczywiście chyba nie ma potrzeby, bo to jest inszość, jak po raz wtóry. Chyba dzisiaj lubię cytować kabaret. Więc przejdziemy od razu do części 9, bo tam Dimension Film, pewnie, że tak, nakręciło film, ażeby nie stracić praw do całej serii. Teraz mówię o filmie 9, nie o 8. Czemu? Ponieważ produkcja filmu została wprowadzona, nakręcona, rozpoczęta tylko dlatego, że Dimension Film miało stracić prawa do serii Dzieci Kukurydzy.
widzisz dokładnie to samo, ponieważ tak jak było między innymi w przypadku Władcy Marionetek, tutaj jest identycznie niemalże. Co więcej, ostatnia część, czyli Dzieci Kukurydzy Genesis, powstała w 2011 roku i została wydana 7 lat wcześniej. Film został nakręcony w Oklahomie, mowa o 9 części, w tym samym miejscu co Hellraiser Judgment. Kolejny film rzeczywiście, który powstawał właśnie bardzo szybko. To jest ta produkcja, o której Ci mówiłem, że powstała w 21 dni. A właścicielami do praw byli jak najbardziej Dimension Film. Widać, że osoba, która odpowiedzialna w Dimension Films za sprawy prawne powinna zostać dawno wylana. Bo jeżeli masz takie serie, do których no, możesz ciągle zarabiać, możesz rzeczywiście mieć pieniądzury, no to chyba i nie ogarniasz tego, no to powinnaś rzeczywiście być zwolniony. Bo to akurat chyba nie o to chodzi. W każdym razie film okazał się wielką klapą. No niekoniecznie, no cały czas te produkcje gdzieś tam zarabiały, mają zwolenników wielkich. Jeżeli wejdziesz na poszczególne fora, czy tam gdzieś na jakiegoś Pinteresta albo na Reddita tam właśnie, to zauważysz, że mnóstwo osób, no tak, jak najbardziej, są to kultowe horrory. Ja wiem, że ten cykl nazywa się kultowe horrory, ale pewnie bardziej adekwatne byłoby, gdybym robił tylko i wyłącznie pierwszą część z każdego cyklu, to byłoby bardziej kultowe. Bo nawet jeżeli tak naprawdę zapytasz jakiegoś zagorzałego fana horrorów, osoby zajmującej się horrorami, stary, a obejrzałeś 9. część filmu Hellraiser albo na przykład Dzieci Kukurydzy 10? To w większości, nawet jeżeli ktoś to obejrzał, to będzie tak, ale przypomnij mi, o czym to jest? Przypomnij mi? No to przypominam tobie, żebyś dał suba i włączył dzwonek z opcją wszystką, jeżeli lubisz rzeczywiście takie materiały. A Dzieci Kukurydzy 9, no bo to rzeczywiście była ta produkcja. Ojoj, to była rzeczywiście koszmarna rzecz, no ale nie mogło być inaczej. W 2020 roku nakręcono kolejne Dzieci Kukurydzy, bo co? Bo pewnie, że tak, musiała zgadzać się, czekaj, mam napisane, żebym nie przekręcił. Musiała zgadzać się włoska firma Vittorio Mamona, Lorenzo Casucci i Johnny Szmal. Więc jak najbardziej kręcimy kolejną część Dzieci Kukurydzy. Kiedy stwierdzono, film musi być rzeczywiście kosmiczny. Mowa oczywiście o filmie Dzieci Kukurydzy z 2020 roku. Czemu wyszedł dopiero w 2023? O tym będzie oczywiście za chwilę. Więc budżet to $10 milionów. Wow, tak? Oryginalny film 8 baniek, tutaj 10 milionów. Ja wiem, że ktoś mi zaraz powie, stary, co ty gadasz, Avengersi mieli tam $500 milionów z reklamą. No rzeczywiście, może mieli, ale akurat to nie jest takiego typu produkcja. Film został nakręcony w 2020 roku, wtedy, kiedy czas się zatrzymał, kiedy świat stanął w miejscu, bo się pojawił pewien wirus. Udało się uniknąć zamknięcia produkcji dzięki finansowaniu jako produkcja niezależna. Krótko mówiąc, tu nie było żadnego większego studia, które by wsparło gotówkowo tę produkcję. Nie było aktorów, nie było ekipy związanej ze związkami zawodowymi, którzy by powiedzieli, o nie można kręcić, bo to, bo tamto. Nie, rzeczywiście akurat nie. Można było spokojnie kręcić, bo to była produkcja niezależna. Biorąc pod uwagę, że ten film obejrzałem i wiem jaka jest jego jakość, to mogę powiedzieć, że produkcja niezależna, bo rzeczywiście na niej chyba nikomu nie zależało. Film został nakręcony w 2020 roku, ale wydany dopiero w 2023. Tam oczywiście było mnóstwo problemów, trzeba było zebrać pieniądze na to, żeby ten film skończyć, a żeby rzeczywiście zmontować go, ale przecież mieli 10 baniek. No tak, mieli 10 baniek, ale też pamiętaj, że w pewnym momencie jedna firma się wycofała, inna stwierdziła, nie, jednak nie będę, bo akurat jest Pandemix. Nie może być rzeczywiście mowy o tym, żebyśmy kręcili, bo nie zarobimy i tak dalej, więc rzeczywiście tutaj się dosyć konkretnie działo. Mimo że akcja toczy się w Stanach Zjednoczonych, część filmu nakręcono w Nowej Południowej Walii w Australii, więc rzeczywiście jakoś tak to było zrobione i jest to pierwszy film Kurta Wimmera od czasów jego debiutu, od czasu jego poprzedniego filmu, czyli Ultraviolet z 2006 roku. Wimmer wycofał się z reżyserii z powodu różnic twórczości z kierownictwem studia filmowego. O co chodzi? W pewnym momencie Kurt chciał inaczej podejść do tematu. Tak? Kiedy dostał scenariusz, podobało mu się to jak najbardziej. Zaczął kręcić, ale studio w pewnym momencie stwierdziło, nie, ale nam się to nie podoba. W którym kierunku idziecie, ale przy tym mieliście scenariusz, widzieliście, w którym kierunku pójdziemy. I został on zastąpiony, ale ponieważ zostało już nakręcone więcej niż, chyba wymogi mówią, 30-35% filmu,
to jego nazwisko już zostało tutaj w tym filmie uwzględnione. On oczywiście dostał swoje pieniądze, no bo rzeczywiście tak to jest. To jest zaskakujące, że czasami zastanawiają się ludzie, ale jak to jest, że taka produkcja na przykład ma budżetu tyle, a nie tyle? No bo na przykład w ten sposób załóżmy, że taki film Dzieci Kukurydzy ma budżetu mieć na przykład 6 milionów dolarów. No i zatrudniają takiego Kurta Wimera, zatrudniają jednego, drugiego aktora, 2 aktorki, 3 aktorki, ekipę i tak dalej. No i mamy kręcić, załóżmy, od 1 stycznia 2026 do 1 marca 2026. Przy czym okazuje się, że coś się dzieje. Na przykład coś się dzieje. No i nie wiem, mamy kręcić, załóżmy na przykład w Hiszpanii, ale jest powódź, więc nie możemy tam kręcić. Albo mamy kręcić na Antarktydzie, ale tam jest zawieja. Rzecz taka. Albo na przykład stwierdzają, nie, jakiś tam szef ze studia stwierdził, ej, ale ja jednak ten scenariusz przeczytałem w końcu i wiem, że zaczynamy kręcić w przyszłym tygodniu, ale mi się to nie podoba. To zmieniamy. No ale skoro zmieniacie, no to trzeba kombinować. No i nagle okazuje się, że ten film nie będzie kręcony od stycznia do marca, tylko od kwietnia do lipca. No ale aktor mówi, słuchajcie, umawialiśmy się na ten termin, ja potem kręcę kolejną produkcję. Więc aktor, on jest zwalniany, dziękujemy bardzo, ale garza zostaje wypłacona, bo to oczywiście nie z jego winy go zwolniono. I tak dalej, i tak dalej. Bierzemy kolejnego aktora i mu trzeba zapłacić, no i nagle się okazuje, że załóżmy z przykładowych 6 milionów dolarów film będzie kosztował 10, a ekipa, która początkowo w tym filmie miała wziąć udział, już jest całkowicie wymieniona, bo tamci już muszą kręcić kolejne filmy, ponieważ my przeciągaliśmy. Między innymi podobna sprawa była z Hobbitem, który na początku był rozwijany i był to projekt, który miał nakręcić Guillermo del Toro, to właśnie on napisał scenariusz i tak dalej, ale kiedy studio zwlekało, on powiedział, dziękuję bardzo, ja muszę robić kolejne filmy, tu czekają na mnie inne produkcje, do widzenia, no i szybko wskoczył tutaj wtedy tam Peter Jackson, który no wiemy jak to już się skończyło. W każdym razie budżet tego filmu to 10 milionów dolarów, a zarobił on astronomiczną kwotę, pewnie, że tak, 545 tysięcy dolarów. No jak się łatwo domyśleć, niespecjalnie zawierzono w ten film, niespecjalnie rzeczywiście wymyślono, stwierdzono, będzie to dobrze. Więc ten film poległ, delikatnie mówiąc. Czemu tylko tyle? No bo to było tylko i wyłącznie kilka pokazów. To chodziło o to, żeby ten film gdzieś tam pokazać i potem sprzedać go na jakąś platformę streamingową. I w tym momencie chyba na Netflixie jest dostępny. Możesz sobie go obejrzeć, aczkolwiek odradzam, bo to nie jest świetna propozycja. I jak na razie jest to ostatnia część Dzieci Kukurydzy. Pewnie coś się niedługo pojawi. Kiedy się pojawi, to jak najbardziej będzie mówione w cyklu kultowe horrory, ale nie ostatni film, o którym chciałem powiedzieć, bo jak już mówiłem wcześniej, w 2009 roku powstał film telewizyjny dla stacji bodajże Sci-Fi, muszę nawet sprawdzić, mam takie informacje. W każdym razie stwierdzono, dobrze, musimy coś wymyśleć i poproszono, ażeby scenariusz na podstawie opowiadania Stephena Kinga napisał Stephen King. Tak, Stephen King, to on właśnie zrobił scenariusz do tego filmu. No właśnie, ale dobra, będzie za chwilę o tym filmie. Można się domyśleć, że Dzieci Kukurydzy z 2009 roku ten film powstał tak, jak rzeczywiście Stephen King sobie go zamarzył, bo nie dość, że opowiadanie jest jego autorstwa, scenariusz na podstawie jego opowiadania jest jego autorstwa, przynajmniej współautorstwa, no więc rzeczywiście ten film powinien wyglądać tak, jak on sobie zamarzył. Budżet 2 miliony dolarów, więc no niższy, jak najbardziej niższy niż innych produkcji, ale jest to ciągle film telewizyjny. Więc rzeczywiście jakoś to się fajnie w miarę spięło, a przynajmniej powinno się spiąć. Akcja rozgrywa się w latach 63 i 75, więc co jest ważne dla produkcji tego filmu, odpadają wszelkiego rodzaju nowinki technologiczne, no bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, jaka jest natura tejże serii, tegoż filmu, no to łatwo byłoby powiedzieć po prostu, coś tam się dzieje, bierzemy telefon komórkowy, robimy to, dziękuję bardzo, już jest wszystko załatwione i nie ma problemu. A tutaj akurat nie ma takiej możliwości, bo no nie wiem czy wiesz, ale w 70 latach nie było jeszcze telefonów komórkowych, zdarza się. Pewnie, że tak. Występuje w tym filmie m.in. Candice McClure i powraca po raz drugi w telewizyjnej, nowej wersji, kinowej adaptacji dzieł Stephena Kinga. Pierwsza, pewnie, że tak. Pierwsza to było, kiedy wystąpiła jako Sue Snell w Carrie, to jest z 2002 roku. Oczywiście jest to nowa wersja filmu Carrie z 76 roku, o którym rzeczywiście między innymi mówiłem wcześniej. Tam Sissy Spacek występowała w głównej roli. I tak jestem ciekaw, ponieważ w wywiadzie dla Deadline Hollywood News z 2016 roku Stephen King powiedział, że mógłby się obejść bez wszystkich kontynuacji Dzieci Kukurydzy. I ciekaw jestem, jak podszedłby do tego. Ponieważ skoro to jest
teoretycznie kontynuacja, właśnie tylko czy on miał na myśli kontynuację, czy on miał na myśli, czy miał na myśli, a może nie, nowe wersje, bo ten film z 2009 roku, do którego on napisał albo współtworzył scenariusz, no jest jakąś tam powiedzmy rodzaju kontynuacją, tak? Czyli można powiedzieć, nie, to nie jest kontynuacja, to jest tak zwany remake, czyli zaczynamy od nowa, tak? A po prostu w ogóle tworzymy całkowicie coś innego. Różnie można na to popatrzeć, różnie można podejść do tego tematu. Nie ma sprecyzowanego, czy właśnie w tym wywiadzie dla Deadline Hollywood News Stephen King powiedział, że bez tych bym się oszedł, ale mój film, do którego ja pisałem scenariusz, po prostu to był cymes, to było coś pięknego. Różnie można podejść do tego tematu. W każdym razie na dzień, jak najbardziej, na dzień, który dzisiaj jest 9? Pewnie, że tak. 9 kwiecień 2025 jest to ostatni film z cyklu Dzieci Kukurydzy, ale no niestety, mówię niestety, ponieważ jak na razie w tym cyklu nie pojawił się żaden film, który bym mógł powiedzieć, że jest godny uwagi, godny obejrzenia. Jeżeli pojawi się jakiś film w przyszłości, ja domyślam się, że tak, żeby się zgadzała włoska firma Mamon Nakasu, czyli Szmal, to będzie pewnie i kolejna część, no to będzie ona oczywiście omówiona w cyklu kultowe horrory, bo musi być, bo rzeczywiście taka jest zasadność. Za każdym razem jak jakiś film raz się już pojawia, raz wkroczy do kultowych horrorów, kiedy tam powiedzmy kontynuacja wyjdzie 2, 3, 5, 10 lat później, to jak najbardziej jest ona omówiona. Tak miało na przykład, miało to miejsce przy okazji cyklu Halloween, przy okazji cyklu właśnie między innymi Egzorcysta i tak dalej, tylko rzeczywiście jest bardzo, bardzo dużo. Więc wszystko to jest omawiane. No, czekamy na kolejnego Chuckiego, kolejne Crittersy, Koszmar z ulicy Wiązów i 200 innych filmów, które rzeczywiście, ponad 200, które omawiałem w tym cyklu, ale co jest ważne, zakończyliśmy teraz cykl Dzieci Kukurydzy, więc następny cykl będzie omawiany, a na końcu kolejnego cyklu będzie co? Oczywiście, że tak. Odcinek z ciekawostkami, odcinek o tym, jak ta seria, jak te filmy powstawały, a jeżeli lubisz takie materiały, to na tej liście oraz pewnie i tam w komentarzu możesz znaleźć, pewnie, że tak, więcej takowych materiałów. Obejrzyj, bo zdecydowanie warto.